Zaczął się nowy rok, no i teraz wszyscy dookoła o tych planach, postanowieniach, żeby coś zmienić, coś poprawić, zacząć coś nowego. I niektórzy nawet zaczynają się odchudzać, ćwiczyć na siłowni, rzucać palenie itp. itd. Ja to bardzo popieram, żeby była jasność, ale jak długo w tym wytrwają? Jak sądzisz, jak długo w tym wytrwają? Okazuje się, że większość tych noworocznych postanowień, tych noworocznych zrywów wypala się jeszcze przed końcem stycznia, to znaczy trwają krócej niż miesiąc. Znasz to? Zostaw mi lajka, jeśli znasz. Ja też to znam, ale mam na to sposób i może Tobie też się przyda. Nie zaczynaj nowego roku od zmagań ponad Twoje siły. Zacznij od siebie. Nowy rok zacznij od siebie, to znaczy zrozum kto, co, jak i po co. Ale o tym powiem zaraz. Bo początek roku to owszem, dobry moment, żeby zacząć coś nowego. Tak samo dobry jak początek nowego kwartału, początek nowego półrocza, środek tygodnia albo końcówka miesiąca. Serio. Jeżeli nie udało Ci się wystartować z początkiem roku, to nic straconego. To dopiero jeden miesiąc. Styczeń to jest tylko jeden miesiąc, a przed nami jeszcze 11 kolejnych miesięcy. Znam bardzo dobrze te noworoczne, spontaniczne zrywy, z których nic nie zostaje do końca stycznia. Znam też temat dobrze przemyślanych i zaplanowanych działań na początek roku, a mimo to zawsze się na tym wykładam na początku roku. I ten rok też tak się dla mnie zaczął. Plany są, chęci są i nic. Stanęłam w miejscu. Tak samo było rok temu. Ale tamten rok, 2023, mimo kiepskiego początku, był bardzo udany. Nieprawdopodobnie udany. Zrobiłam więcej niż sobie zaplanowałam i to znacznie większych rzeczy. Dziś już wiem, gdzie była luka i czym ją zasypać. Wiem i Ci powiem. Uwaga! Najpierw zadaj sobie banalnie oczywiste pytanie. Kto? Kto ma być sprawcą tych nowych planów, celów, tych nowych rzeczy w nowym roku? No kto? No Ty przecież. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. Samo się też nie zrobi. A żeby tego dokonać, żeby te cele sobie wyznaczyć i potem je realizować, wytrwać w nich, będziesz potrzebować dużo zapału i energii, no żeby potem w tym wytrwać, żeby nie przerwać w trakcie właśnie, na przykład do końca miesiąca. A co jeśli czujesz tę presję, ale nie czujesz w sobie nic a nic energii? No co wtedy? Co robić? No, nie cisnąć siebie, bo presja to jest przemoc, a przemoc nigdy nic dobrego nie przynosi, nawet na samym sobie. Odrzuć to poczucie winy, to poczucie porażki, że nie zaczynasz nowego roku tak, jakbyś chciał, tak, jakbyś chciała. Mówienie do siebie w sposób karcący, z naganą, taki negatywny sposób nie przyniesie Ci wzrostu motywacji, nie pomoże Ci, nie postawi Cię na nogi. Jedyne, co spowoduje to, że Twoje poczucie własnej wartości będzie coraz niżej. Zamiast tego zobacz, czy przypadkiem nie potrzebujesz się zregenerować. Kiedy ostatnio miałeś urlop? Kiedy byłaś na urlopie ostatnio? I czy ten urlop rzeczywiście dał Ci wypoczynek? Ale nawet jeśli urlop był udany, rzeczywiście udało się wypocząć, to końcówka roku i tak jest bardzo męcząca, stresująca. No bo są te przygotowania do świąt, te wszystkie zakupy, gotowanie świątecznych potraw, no cały ten stres. Dlatego odpocznij, wyluzuj. Czyli jak masz to zrobić? No, powolutku, na spokojnie. Niektórym wystarczy weekend nic nie robienia, innym potrzeba na to 2 tygodni, jeszcze innym 2 miesięcy. To wszystko zależy, jak bardzo jesteś wyczerpany i wyczerpana. Ale na tym nie warto oszczędzać. Na ładowaniu akumulatorów, na napełnianiu zbiornika energii nie warto oszczędzać. Dlaczego? Pomyśl sobie o samochodzie. Na rozładowanym akumulatorze to nawet nie odpalisz, a jeżeli masz pusty bak, nie ma w nim paliwa, czyli w Twoim przypadku energii, ale w przypadku samochodu to możesz się co najwyżej stoczyć z górki, no bo pod górkę nie podjedziesz, zgodzisz się ze mną, prawda? Za to jak akumulator naładujesz, bak, zatankujesz, to ruszysz nawet z piskiem opon, jak Porsche. Na przykład w moim przypadku w tym roku to takie doładowanie, zregenerowanie się zajęło mi 2 pełne dni weekendu, ale w zeszłym roku
Aż 3 miesiące zbierałam siły. Tak, aż 3 miesiące. Za to potem, jak śmignęłam, to po prostu tylko aż dym leciał. Nadrobiłam to wszystko z nawiązką. Dlaczego? Po co to robić? No właśnie dlatego, że jeżeli brakuje Ci energii, masz pusty bak energii, to będziesz się zmagać, będziesz się męczyć, tak jakbyś jechał na zaciągniętym hamulcu, a jeśli cokolwiek wiesz o samochodach, to jazda na zaciągniętym hamulcu to nie robi nic dobrego, poza tym, że niszczy samochód. Czyli jeżeli Ty będziesz iść do przodu tak jak na tym zaciągniętym hamulcu, to będziesz się potwornie męczyć jeszcze bardziej, a rezultaty i tak będą marne. O ile w ogóle jakieś będą, bo bardzo prawdopodobne, że nie będzie żadnych rezultatów. No bo jak ma Ci się chcieć, skoro nic Ci się nie chce? A kiedy już odpoczniesz, nabierzesz energii, to spojrzysz z innej perspektywy, z inną energią i zobaczysz, że zacznie Ci się chcieć. Więc zapamiętaj 4 rzeczy. Kto, czyli kto? Ty. Co? Nie ciśnij siebie. Jak? Powolutku, na spokojnie. Po co? Po to, żeby zwolnić ten zaciągnięty hamulec. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i nadstaw ucho na następne wideo o tym, co zrobić, kiedy już nabierzesz tej energii i będziesz gotów do tych nowych rzeczy, które chcesz zrobić na nowy początek, w nowym roku. Do zobaczenia!